Hola, buenas! Dziś zabieram Was na spacer po Kartagenie. Oczywiście nie po całej, tylko po tej części, która moim zdaniem jest najpiękniejsza. Nie będę Wam opowiadać suchych faktów z Wikipedii. Każdy z Was ma do niej dostęp. Kolumbia nie jest krajem do czytania. Ona jest krajem do przeżycia. A ja opowiem Wam to, czego nie znajdziecie w Google. Moje zachwyty, moje wkurzenia i moje odkrycia. Praktyczne albo zupełnie nie, to już ocenicie sami. Na początek weźmy temat, który wzbudza największy lęk, kiedy mówi się o Kolumbii. Bezpieczeństwo. W Kartagenie są patrole policji i wojska dosłownie co krok. Na plaży, w centrum, w parkach, naprawdę wszędzie. I można dzięki temu poczuć się bezpiecznie. Czasami nie wiedziałam, czy chronią oni siebie przed turystami, czy turystów przed miastem. W części turystycznej jest naprawdę spokojnie. Spędziłam w Kartagenie ponad miesiąc i ani razu nie miałam żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Są oczywiście rejony, w które turysta nie powinien się zapuszczać. Widać je gołym okiem. Więcej chaosu, bałaganu, bardziej zmęczone twarze. I to jest sygnał, żeby zawrócić. Pokażę Wam jeden taki widok pod koniec odcinka, nagrany z taksówki. Stare Miasto i dzielnica Getsemani są absolutnie przepiękne, magiczne. Za dnia i nocą. Zwiedzałam je sama, ze znajomymi, o różnych godzinach i zawsze było bezpiecznie. Słońce nie świeci, a jest samo. Tak gorąco, strasznie tu gadają. Ceny. Kartagena jest droższa niż reszta Kolumbii. I wszystko znaczy tutaj wszystko. Noclegi, jedzenie, atrakcje, ubrania. I do tego gringo price. Kolumbijczyk zapłaci przykładowo 2000 pesos, za co turysta będzie musiał zapłacić już ich 5000. Tak działa tutaj system. Jeśli chcesz poznać prawdziwą Kolumbię, Kartagena nie jest tym miejscem. To Karaiby. I czuć to w jedzeniu, w architekturze i w ludziach. No i jest potwornie gorąco. Prysznic minimum 3 razy dziennie. Makijaż za dnia? Zapomnij, nie ma sensu. Pot płynie wszędzie. Wieczorami robi się już przyjemniej, bo temperatura delikatnie spada. Esto. Leche milkowna. A domingo. Medio dólar. Sí. Uno. ¿Qué? Faltan 500. Ah, sí, sí. Gracias. ¿Sí? Jedna rzecz męczyła mnie tam wyjątkowo. Albo to raczej ja męczyłam się przez to. Był to hałas. Każda taksówka, a było ich mnóstwo, trąbiła na mnie. Widzieli blondynkę, więc potraktowali mnie jako turystkę. No w sumie byłam turystką. I chcieli po prostu na mnie zarobić. Czasami chciałam przejść się w ciszy, ale Kartagena i cisza to dwa różne światy. Pod koniec mojego pobytu byłam tak zmęczona hałasem, że czasami nie miałam siły wychodzić z hostelu. Kartagena i Medellin są bardzo głośne. Bardzo. Sprzedawcy wszędzie. Plaga. Kolejny mniej przyjemny punkt. Na każdym kroku ktoś coś sprzedaje. Jedzenie, biżuterię, masaże, wycieczki. Na ulicy, w centrum. Ale najgorzej? Na plaży. Wszystko, wszędzie, zawsze.
Przez cały czas ktoś podchodzi, jak komary. A propos komarów, w Kartagenie jest ich sporo, a mnie uznały za lokalny przysmak. Jeśli chodzi o transport, dla mnie numer 1 jest mototaksi. Ja kocham motory. Trzeba się targować za każdym razem. I zrób to, zanim wsiądziesz na motor. Czy do taksówki. Bo tam to chyba sport regionalny. Tylko jeden raz trafiłam na uczciwego kierowcę, który od razu podał mi normalną cenę. Jeśli chodzi o plaże, w Kartagenie według mnie nie są one ładne, ale za to okolica ma mnóstwo przepięknych wysp, które warto odwiedzić. Co ciekawe, plaże zamykają się o zachodzie słońca, czyli około godziny 18. Po tej godzinie policja nie pozwala tam zostać. Chodzi i grzecznie wyprasza ludzi. Na obrzeżach miasta sprawa wygląda delikatnie luźniej, no ale zasady obowiązują te same. Pewnego razu miałam dość zabawną sytuację, jeśli chodzi o plażę i policję. Byłam na plaży i podszedł do mnie policjant i zapytał: czy pani wie, gdzie pani jest? Powiedziałam: no, w Kartagenie. A on dopytał: ale na jakiej plaży? Powiedziałam mu, że nie wiem. A to on: dokładnie, tak myślałem. To plaża do prostytucji. W Kolumbii naprawdę trzeba na to uważać. I to nie jest żart. Kartagena jest drugim miastem w kraju pod względem prostytucji. Zaraz po Medellin. Panowie, to głównie informacja dla was. Na plaży oczywiście nic mi się nie stało. Nikt też nie podszedł do mnie z żadną ofertą. No ale tak wygląda rzeczywistość. Są pewne części w mieście przeznaczone do tego, są pewne strefy wolne od tego. Jeszcze jedna ciekawa historia, nie moja, pewnego pana, którego poznałam w hostelu. Nazywam go panem, bo słowo mężczyzna to trochę za dużo powiedziane. Spędził noc z pewną kobietą z Tindera. Ja po pierwszym zdjęciu, które mi pokazał, wiedziałam, kim ona jest. Ale jego pragnienie miłości najwyraźniej było większe niż rozsądek. Skończyło się stratą około $1800. Dlatego panowie, ostrożnie. Najmilsze, najsłodsze dziewczyny, działające na was jak magnes, często chcą jednego: pieniędzy i wizy. To nie jest charakter, ani uczucie. To jest strategia, dobrze przemyślana. Szanująca się kobieta nie goni za mężczyzną, nie prowadzi za niego relacji, zostawia to jemu. I na pewno nie wskakuje w nią na pierwszy sygnał. To dotyczy nie tylko Ameryki Południowej. Tacy ludzie są wszędzie. Życie nocne w Kartagenie działa bardzo dobrze i prężnie. Jest wiele klubów dla turystów albo bardziej lokalnych. Jakie wrażenie zrobiła na mnie Kartagena? Ogólnie bardzo dobre. Pomijając hałas i sprzedawców, było super. Ludzie na wybrzeżu są naprawdę sympatyczni i otwarci. Jeśli zachowasz ogólne zasady bezpieczeństwa, wszystko będzie dobrze. Twoje bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od ciebie. Od tego, co robisz, gdzie chodzisz i jak się zachowujesz. I z kim rozmawiasz, jak słychać na poprzednim przykładzie. Michelada, mi favorita, moja ulubiona. No tienes dinero y no tienes nada para beber, ¿sí? Nie ma pieniędzy, więc nie ma nic do picia. Żartuję. Michelada to jest sok z limonu, kij, sól. Może być piwo albo woda. Nie ma woda. Muy bueno, como yo. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Tu favorito? ¿Tu favorito? ¿Eso? Moje ulubione. En Polonia no. No, no tenemos en Polonia. No. Nie mamy w Polsce michelady.
stole. Moja torebka jest dzisiaj przepiękna. Me gusta. Sí, Ajá, muy bueno. ajá. ¿Puedo un poco más? Sí. Y $2. ¿Qué? $2. $2. No. Sí, 8 zł. $2. No. sí. No. Ah, pardon. Wow. Tak, a ja będę się pocieszać pieczarkami, no nie. Mieliśmy wyjść na obiad, a teraz się okazuje, że tylko ja nie jadłam obiadu. Almuerzo. Almuerzo. Postre. Ajá. ¿Qué? Muy bueno. ¿Te gusta? Co my tu mamy? Spróbujmy. Es como sopa. Tú tienes arequipa. Sí. Arequipa es mejor. ¿Del 1 al 10? Es mejor. Dulce. Ajá. Es muy lindo. ¿Dónde vamos? Vamos a ver la puesta al sol. A. Idziemy na zachód słońca. Arriba. 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 Estamos cerca de mucho agua. Abajo Venecia. Venecia. ¿Por qué? ¿Pero siempre? Sí. ¿Eh? Mira, no has venido. ¡Qué lindo! Oh, wow.
Ana colombiana. Czy na to niebo? Przecież nie już kamera. Aha! Wow! Vaya. Latina, urodzona w Polsce. Sí. Ajá, y el blog. No, amigos, no. Jana. Kobieta kolumbijska, kształtna. Ana mañana. Negra. ¿Caballito? Aquí, aquí, aquí. La mano en la cintura. La mano en la cintura. Mira. La cadera, muévela. Ajá. Y así. Con el vestido. No, y no tengo. Zbiór Miss Colombia. Reinas. No i tak. Miss La Ana. nueva Miss Ana. reina, sí, de Colombia. Jednogłośnie wygrałam nowy tytuł. Śmieję się, że mam romans kolumbijski, bo codziennie słyszę po 100 razy: kocham Cię, chcę Ciebie, jesteś moim kochaniem, serduszkiem, moim życiem. Po 100 to jest po prostu niesamowite, taka miłość tu krąży wokół nas, że to jest niesamowite. Z koleżanką z pracy tutaj, nie z jakimś facetem. Ale to jest po prostu takie piękne. Ja zawsze chciałam tak pięknie mówić do wszystkich, ale w Polsce to raczej nie jest modne. Po prostu jak ktoś tak mówi do siebie, tak, a co, gej? No chyba, że jesteś dziewczyną, no to co jest? Krzywość na to patrzy, a tutaj tak się mówi. W końcu trafiłam do miejsca, gdzie mogę tak mówić. Jest piękne. Ciao. ¿Qué pasó? Ojito ahí, ¿eh? Hola. Ojito ahí, ¿eh? Ana famosa. Nueva Shakira. Nueva Shakira. Policía. Policía. Hola, policía. Rojo, no, rojo. Oye, Jesús. 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 En bus. Bus para Jesús. Bus para Jesús. Zapomniałam, jak się mówi po polsku. Jak wygląda Divertida? A, nie plac zabaw. Wesołe miasteczko. Według Krystiana. Puedo hablar español. Przeurocza, ale fajnie na tej zjeżdżalni, karuzeli. Nie no, jest bardzo ładnie tu rooftop. Z widokiem na Cartagenę. Ana, ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Sí. Przyszło jedzonko. Takie piękne. I pachnące.
Ja mam krem z pomidorów. Krystian ma spaghetti. Buen provecho. Tak się bawię lubi. Sama. Najlepsze towarzystwo. A tu obiecana okolica, od której lepiej trzymać się z daleka. Na dziś to tyle. Dziękuję bardzo. Adios.